Dzisiaj stylizacja, która świetnie nadaje się pod zdjęcia makijażu. Zrobimy sobie fale, które będą wyglądały trochę glamour, a trochę objętościowo, idealne na jakieś wieczorne wyjście, czy właśnie do zdjęcia makijażu. Będziemy kręcić dzisiaj włosy na lokówkę. Ja użyję lokówki, która ma średnicę 32 mm. To jest naprawdę spora średnica, po którą nie sięgam za często. Natomiast tutaj zależy mi na tym, żeby tych załamań fali wcale nie było jakoś bardzo wiele, żeby te fale były dość lekkie, ale objętościowe i pięknie, naturalnie układające się przy twarzy. Więc sięgam po 32. Zanim przystąpimy do stylizacji, termoochrona. I będziemy dzielić włosy. Dzisiaj w zasadzie całą fryzurę chcielibyśmy położyć z przodu, żeby tutaj pięknie układały się przy buzi Olgi, uzupełniły tutaj linię przy szyi i spoczywały gdzieś tam przy sukience, więc będziemy dzielić włosy praktycznie na pół i kręcić je po prostu od twarzy, czyli włosy z lewej strony od twarzy do połowy głowy i z drugiej strony od twarzy również do połowy głowy. Oczywiście jakieś pasemko zostawimy z tyłu, żeby nie było wszystko obecne tylko i wyłącznie z przodu, ale generalnie fryzura jest układana po to, żeby pracować jak najbardziej z przodu. Więc wydzielam sobie najniższe pięterko. Żeby fryzura była gładsza i włosy były bardziej błyszczące, będę kręcić dzisiaj na ten produkt włosy, czyli taki trochę wosk do włosów, trochę lekkiej fiksacji lakier. Oczywiście jeśli mamy włosy, które są niepodatne albo naturalne, możemy kręcić na lakier, wtedy na pewno skręt będzie troszeczkę trwalszy. Co robimy? Dzielę włosy na pół. Tutaj będę kręcić takie całkiem spore sekcje. I praktycznie wszystkie pasemka od początku do końca będę podtapirowywać przy nasadzie, żeby dodać im więcej objętości. Więc każde pasemko delikatnie, ale zawsze trochę podtapiruję. I kręcę je bardziej kierując w stronę przodu, no bo ponieważ chcemy, żeby większość włosów pracowała z przodu, więc nie kręcimy tu z tyłu, nie musimy pilnować, żeby nie było widocznych tu przedziałków, ponieważ cała stylizacja ma pracować głównie z przodu. Oczywiście jeśli mamy klientkę, która chce wyjść w takiej fryzurze, no to wtedy pilnujemy, żeby tu z tyłu było jakieś pasemko i nie było widać chociażby tapiru czy przedziałków. W zależności od tego, czy to jest fryzura do zdjęcia, makijażu, czy gdzieś tam bardziej użytkowa, no to wtedy myślimy, które strefy we fryzurze będą po prostu widoczne. Rozkładam sobie pasemko w dłoni, pryskam, przeczesuję. I kręcę od twarzy z twistem na falę, czyli twistuję pasemko i tylko nakładam na powierzchnię lokówki, a końcówkę zostawiam taką nie do końca skręconą. Czyli nie przytykam całej końcówki do powierzchni lokówki, chciałabym, żeby one były takie prostujące się w cudzysłowiu. Macam, czy już jest gorące. Jak jest nieprzyjemnie gorące, to będę zrzucać do rączki. Teraz mam temperaturę 180 stopni, natomiast jeśli na takiej temperaturze za długo zgrzewają nam się włosy, to możemy ją troszkę podkręcić.
i łapię pasemko na klipsik. I drugie dokładnie to samo. To pasmo było do środka, więc to również będzie do środka, kręcone w przeciwną stronę niż poprzednie. Przykładam lokówkę i nakładam tylko pasemko i odpuszczam końcóweczce, żeby była taka lżejsza. I następne sekcje. Pasma przy twarzy kieruję już przy kręceniu jak najbardziej w stronę twarzy, żeby jak najpiękniej układały się przy samej buźce. I również delikatnie podtapirowuję. I podpinam klipsem. I tutaj już staramy się myśleć o podziałach, jakie będą przy buzi. Więc wydzielamy sobie przedziałek dość długi, bo tutaj chcemy dużo włosów przy twarzy, więc te połowy włosów, że tak powiem, mają być obecne przy buzi. I wydzielamy przedziałek zygzakiem, skosem w kierunku środka głowy.
O, tak żebyśmy widzieli, które włosy będą się znajdować bezpośrednio przy twarzy, bo tutaj będziemy je tak objętościowo tapirować przy buźce. A pasma, które są z tyłu, będziemy sobie już dzielić na trochę mniejsze i możemy je podzielić na tak zwaną pizzę, czyli od środka promienistymi podziałami do boków. I będziemy je tak samo kręcić i podtapirowywać. Przód sobie zostawimy na sam koniec, obrócimy modelkę przodem i wtedy będzie lepiej wszystko widać. I tu już przechodzimy do włosów, które są praktycznie przy twarzy i tu chcemy bardzo porządnie je podtapirować, żeby się pięknie odbiły od nasady. I w tym celu będziemy używać dwóch rodzajów tapiru tak naprawdę. Najpierw zrobimy sobie tapir taki przy samej nasadzie, żeby je dźwignąć od skóry głowy, a później dodatkowy tapir jakby gdzieś tam w środek włosów, żeby jeszcze bardziej dodać im objętości. Oczywiście normalnie dostosowujemy tą objętość do potrzeb klientki i ja tutaj dzisiaj chciałam pokazać dużo. Więc najpierw tapir przy nasadzie, troszkę pudru i tylko tapir do skalpu, więc robię raz, dwa i trzy, dotykam skalpu, raz, dwa i trzy, dotykam skalpu i taką twardą poduszeczkę osadzam przy samej nasadzie, o, w ten sposób. Ale do tego dołożymy sobie jeszcze troszkę więcej, więc aplikuję puder na takie 5 cm od nasad i wrzucam sobie delikatny tapir pajęczynkowy, czyli tylko ściągam, 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 ściągam i idę coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, oczywiście do momentu, w którym chcemy się zatrzymać, no i może stać bardzo. Następna pasemka, oczywiście za chwilę będziemy je strzesywać, żeby nie stały aż tak mocno. I znowu najpierw tapir przy nasadzie, żeby odbić się od skóry głowy i do nasady, i do nasady. Pamiętajmy o tym, że tapir taki, który ma być bardzo skuteczny i trwać aż do mycia włosów, powinien być dość twardy i na pewno wykonywany na puder do włosów, który usztywni i utwardzi nam włosy. Przy nasadzie już mam, lecimy wyżej. I tylko ściągam, 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 ściągam część włosów i coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. Pasemko musi być napięte w tym celu, inaczej one będą się czochrać, a nie ściągać piętro i ściągać piętro z włosów.
No i tutaj już ostatnią sekcję będę tak mocniej podtapirowywać, ponieważ tutaj jak mamy już sekcje, które są z boku czoła, no to ich nie chcemy aż tak tapirować, żeby nie odsuwać tak mocno włosów od buzi. Dobrze, i teraz te niższe sekcje po prostu bardzo, bardzo delikatnie, tylko żeby dodać im troszkę, i w zasadzie tyle mi wystarcza. I teraz zanim zaczniemy kręcić, musimy sobie doczesać te włoski z przodu. Troszkę Cię obrócę. I jeszcze mocno Cię obrócę. Tak, żeby tu z przodu nie było widocznego tapiru, więc aplikuję troszkę wosku i będę przeczesywać ten przód. Dlaczego robię to na wosk? Żeby już je dogładzać, to po pierwsze, a po drugie tapir wykonany na puder do włosów usztywnia włosy, więc jeśli będziemy je bardzo ciągnąć po pudrze do włosów, to może być bardzo mało komfortowe dla klientki, będziemy się bardzo szarpać z klientką, więc lepiej jest gdzieś tam je troszeczkę zmiękczyć przy tym wyczesywaniu, będzie to szło łatwiej, będziemy mniej ciągnąć za włosy. Puśka jest dzisiaj niezmordowana. Wyczesujemy do momentu, aż przestanie on być taki bardzo widoczny. I teraz z tych włosów dzielę sobie kolejne sekcje i kręcimy dokładnie tak samo w kierunku od twarzy. I z drugiej strony dokładnie to samo, czyli najpierw podtapirowujemy dwoma technikami, mocno odbijamy od nasady, a później dzielimy na sekcje i kręcimy.
I tutaj skrajny boczek już delikatnie. I znowu przeczesujemy wierzch. I tak mamy nakręcone całe włosy. Będziemy teraz stylizować. Będziemy je stylizować również na wosk z odrobiną lakieru i oczywiście na mokry lakier, a później na lakier w gazie, tak żeby się wszystko pięknie trzymało. Więc na razie odpinam, zaczynając od najniższej sekcji, najniższego pięterka i już będę kierować te włosy naprzód. Czyli mam naszą falkę, delikatnie ją przeczeszę na wosk. O, w ten sposób, żeby się pięknie układała jako fala. I już sięgam tymi włosami do przodu. Tam, gdzie chcę, żeby się finalnie układały. I tu z przodu delikatnie podtapirowuję pasemko, tak żeby ten skręt był trwalszy i bardziej objętościowy. Po czym utrwalam i delikatnie mogę sobie porozkładać i dodać objętości tego pasemka. Myślę, że tutaj zrobię tak, że raz jedną stronę, a później drugą będę stylizować, będzie mi łatwiej, nie będę musiała tyle obracać Olgi, więc sięgam już po kolejne pasemko z góry i znowu delikatnie przeczesuję na wosk. I podtapirowuję od spodu. I układam już z przodu. Delikatnie utrwalam lakierem. Oczywiście później będziemy jeszcze je ponownie doczesywać, więc tutaj nie chcemy zabetonować tych włosów, tylko już delikatnie utrwalać sobie skręt. Kolejna sekcja. Włos, który jest chociaż trochę podtapirowany,
zawsze będzie miał już dużo lepszą trwałość. Ten tapir stanowi takie rusztowanie dla skrętu. No i znowu z całej góry sięgam włosami jak najbardziej do boku. Tu mogę jedno pasemko zostawić z tyłu, żeby też z tyłu cokolwiek się działo. Na razie zostawiam, jak wystylizuję drugą stronę, to będziemy je pięknie do siebie doczesywać, żeby były gładsze. I z drugiej strony robimy dokładnie to samo, czyli sięgam od najniższych sekcji i sięgam nimi jak najbardziej do przodu. Tu zobaczcie, zostawiam sobie jedną sekcję, żeby coś działo się z tyłu również, żeby fryzura miała i przód, i tył. No i tu też chyba jedno pasemko byśmy zostawili z tyłu, żeby tutaj te dwa połączyły się ze sobą i również tył fryzury nam zbudowały.
albo na pół. Będą mobilne. Ok. I ostatnie pasemko już przy twarzy, dokładnie to samo. Ok, no i teraz będziemy sobie doczesywać delikatnie przody, żeby były jeszcze gładsze. Troszeczkę jakbyś do góry się podniosła. O, krzesełko było super. Ekstra. I jakbyśmy się troszkę wcisnęli. Dobra, damy radę tak. O. Więc podnoszę sobie delikatnie przody i doczesuję przede wszystkim boki, tak żeby ładnie pokryły się ze sobą te fale, żeby wyglądały jeszcze bardziej elegancko.
No i drugi profil też doczesujemy. Możemy delikatnie jeszcze podnieść albo rozsunąć ten przód bardziej w stronę twarzy, żeby jeszcze pięknie pracowały przy buzi. I jako całość możemy podtapirować od spodu pasma, żeby się scaliły ze sobą i ładniej układały. Troszeczkę do grubuśkę. Te końcóweczki sobie podtapiruję. Żeby się chętnie układały z całością włosów. I rozsuwam sobie troszkę przód w stronę twarzy i utrwalam już lakierem w gazie. I powstaje nam taka bardzo elegancka, wręcz świąteczna stylizacja. Ok. Myślę, że pora na jakieś kolczyki i biżuterię.